Witajcie, ja jestem Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Kwadron. Moim gościem jest James Arting. Cześć. A troszeczkę może być głośno, ponieważ jesteśmy w piątek tuż przed rozpoczęciem się Tattoo Konwentu we Wrocławiu, więc za wszelkie niedogodności przepraszamy. James, powiedz mi, jak długo tatuujesz? Bo to już powiedzmy wiem z prywatnych rozmów, ale chciałabym, żeby to wszyscy usłyszeli i w jakim stylu tatuujesz, jak wyglądała też ta przemiana twojego tatuowania. Ja tatuuję, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, 10, około 11 lat. I to jest taka kariera od początku do końca, już nie liczę gdzieś tam domowego tatuowania, bo to było bardzo krótkie. Jeżeli chodzi o styl, to jest to realizm z domieszką takiego surrealizmu i takie tam różne figo-fago. A jak na początku było, bo nikt nie zaczyna od tego, jak tatuuje potem za 10 lat, tylko najpierw zaczyna się od czegoś innego. Zaczynałeś też od kolorowych tatuaży, od szarości, od jakichś prostych wzorów, czy zawsze dążyłeś w realizm? Nie, u mnie to w ogóle było tak, że ja zacząłem od greywasha. I to był główny cel, który gdzieś tam ja sobie chciałem uzyskać. Problem gdzieś tam zrodził się po jakimś czasie, kiedy okazało się, że ja mam zbyt ciężkie ręce do tego, żeby gładko gdzieś tam wyjść sobie z cienia. I dopiero potem pewne osoby gdzieś tam w branży nakierowały mnie, że moje ręce nadają się do koloru. No i tak jakoś to poszło w tym kierunku. I tak zacząłeś tatuować kolorowe tatuaże. I to co? Od zawsze był ten realizm? Czy bardziej od razu surrealizm? Nie. Na początku był realizm i starałem się jak najbardziej odwzorować zdjęcie, które gdzieś tam miałem, powiedzmy tam z internetu, czy od klienta, który mi przyniósł. Inspiracjami w ogóle moimi była Walentyna Rjabowa, tutaj w branży ludzie wiedzą, kto to jest, czy Karol Rybakowski gdzieś tam dalej, jakiś taki mniej więcej styl mnie interesował, aczkolwiek w dalszym gdzieś tam ciągu zdarzeń widziałem, że nie sprawdza się to gdzieś tam w moim przypadku, więc wolałem to sobie urozmaicić, a że nie lubię siedzieć w miejscu, to ten progres gdzieś tam automatycznie sobie szedł dalej. Jak wyglądał rzeczywiście ten progres, to przemieszczanie się w Twoim życiu? Gdzie na samym początku tatuowałeś? Chyba w domu. Powiedzmy od tego momentu, w którym się liczy. Nie, wiesz co, ja liczę to tak naprawdę od momentu, jak poszedłem do studia swojego pierwszego, to studio zaliczyłem gdzieś, myślę, po roku czasu takiego, powiedzmy, domowego tatuowania, no ale wiadomo, to tatuowanie było takie w weekendy, więc tam było tylko kilka dziarek i zaraz gdzieś tam studio mnie wciągnęło, ale liczę tak, powiedzmy, od tego momentu pierwszego studia, tak. I było ciężko, było bardzo ciężko. Ja w ogóle jestem skłonny nawet powiedzieć, że około 4-5 lat zajęło mi, zanim w ogóle zacząłem reprezentować cokolwiek. I to tak de facto było pod siłą presji szefa ze studia, a nie gdzieś tam, że ja chciałem, tak? Więc jakby musiałem swój poziom zrównać do tatuatorów, z którymi aktualnie wtedy pracowałem, tak? I jakby ja to doceniam, jestem z tego bardzo zadowolony, bo jakby nie to, to bym teraz tutaj nie był, bym z tą pewnie nawet nie rozmawiał na ten temat. Ale było naprawdę bardzo ciężko i nie miałem znajomych wtedy, bo siedziałem tak naprawdę w studio, nie było imprez, nie było niczego, była ciężka praca tak naprawdę. No myślę, że 4-5 lat. Rozumiem. I w takim razie jak się rozwijałeś? Podpatrywałeś tych kolegów, którzy tatuowali w jakiś sposób i chciałeś im dorównać? Czy szukałeś inspiracji za granicą, w magazynach? Nie wiem, jak szukałeś inspiracji, jak się rozwijałeś? Na ten moment, kiedy ja byłem wtedy, bo to też nie jest tajemnica, że pracowałem w rock'n'rollu i jakby rock'n'roll pozwolił mi rozwinąć skrzydła. Na tamten moment w rock'n'rollu wtedy pracowali najlepsi tatuatorzy w sumie w Polsce i mi zależało, żeby jak najbardziej dorównać im, powiedzmy, stylem. No jeżeli wtedy chciałem realizm, to gdzieś tam właśnie pamiętam, chyba Eugene pracował i Timur, gdzieś tam jakby stylowo chciałem skłonny być nawet ku temu, żeby pracować mniej więcej jak oni. Więc jakby w tym kierunku gdzieś tam myślami sobie błądziłem. Jak Timur kiedyś, bo tak jak Timur kiedyś. Dzisiaj to nie tatuujesz. Nie, no mamy zupełnie inne style, jasne. No Timur uważam, że jest jednym z topowych artystów i to jest topowy oczywiście artyzm z jego strony, tak? No ja mam niestety gdzieś tam inne wyobrażenie tego. Ale masz też w zupełnie innym kierunku poszedłeś. Dokładnie, bo dokładnie. U Ciebie rzeczywiście te prace kipią kolorami. Jak I bym tak, powiedziała. i nie. No, wiesz, powiem Ci, że ja wszystkie te prace, które mi gdzieś utkwiły, wiesz, w pamięci, przed oczami, one zawsze po prostu mają tyle w sobie kontrastu, tyle koloru, że to naprawdę miło się na to patrzy, szczególnie mówię to ja jako osoba, która uwielbia kolorowe tatuaże i czasami nawet nie rozumiem, jak można gdzieś tam zrobić sobie tylko jedną szarą pracę, bo ja z kolei bardzo doceniam te tatuaże, które naprawdę
są bardzo kolorowe. Zatem podziwiam Cię i podziwiam Twoje prace, ale tak jak mówię, no, nie tatuujecie tak samo jak te osoby, których wymieniłeś, nie? No Więc jasne, mimo wszystko jasne. nie odwzorowałeś się jeden do jednego, Nie, tylko zdecydowanie nie. znalazłeś w międzyczasie swój styl. Wiesz co, ja uważam, że to jest takie łapanie garstki czegoś od kogoś i tworzenie gdzieś tam powiedzmy swojego mniej więcej stylu. Jasne, nie mogę powiedzieć, że mam jedyny, oryginalny, niepowtarzalny styl na świecie, bo jest oczywiście parę osób w Polsce, które robią podobnie, ale gdzieś tam myślę, że da się troszeczkę odróżnić powiedzmy moją pracę od innego artysty. Idąc za ciosem tatuatorów, jacy tatuatorzy jeszcze Cię inspirują w dniu dzisiejszym? Nie tylko ta dwójka, której wspomniałeś, ale na pewno jest zdecydowanie więcej osób, nie tylko tatuatorów, ale generalnie artystów, malarzy, nie wiem, rzeźbiarzy. Czy są jakieś osoby bądź jakieś miejsca, rzeczy, które Cię tak inspirują w codzienności, w codziennej Twojej pracy? Wiesz, to najbardziej inspirują mnie w sumie klienci, bo tak naprawdę oni są jakby pomysłodawcami całego projektu, tak? Jakby ja to mam coś takiego, że ja generalnie staram się rozgraniczyć trochę ten świat tatuażu od swojego życia prywatnego, tak? Nie mogę powiedzieć, że to jest moje 2-4/7 i gdzieś tam potrzebuję chwilę wytchnienia. Jasne, wiadomo, siedzę w tym praktycznie cały czas, ale nie mam czegoś takiego, że idę sobie miastem i dla mnie coś jest tak naprawdę inspiracją. Inspiruję się dopiero w momencie, w którym gdzieś tam widzę pomysł klienta Rozumiem. i dopiero wtedy staram sobie gdzieś zobrazować to, jak ten projekt ma być wykonany od A do Z. Okay. Tak, w sumie. Czyli tak po prostu nie chodzisz i nie myślisz non-stop o tym, nie zapisujesz sobie w pamięci tych wszystkich rzeczy, bo wolisz rzeczywiście posłuchać pomysłu klienta i do niego dostosować całość, taki na świeży umysł. Wiesz to tak szczerze, to po 10 czy tam 11 latach tatuowania to już pewne rzeczy przychodzą automatycznie, tak? Jeżeli już wiem, że mam wykonać jakiś tam jeden rodzaj tatuażu, no to już mniej więcej mam to poukładane w głowie, na czym się skupić. Poza tym ja studiowałem malarstwo i gdzieś tam nawet w malarstwie jest pewne ukierunkowanie, jak układać sobie projekt. I jeżeli przejrzysz sobie dokładnie moje prace, to w sumie każdy z moich projektów jest zrobiony na podobnej zasadzie, że jest główny element, detal, podobne kolory i nawet ta sama paleta barw. Jasne, ale tak jak wspomniałam wcześniej, pomimo tego, że używasz podobnej palety barw, to nadal jest to bardzo rozbudowana paleta barw. No jasne, ale to wiesz, możesz zrobić sobie, nie wiem, niebieskie niebo, ale jak do tego niebieskiego nieba dodasz, nie wiem, parę białych kropek, wyjdzie kosmos. Jak zrobisz do tego niebieskiego elementu bąbelki, no to wyjdzie Ci, że jest pod wodą, więc to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak człowiek patrzy na to, nie? Jakby ja staram się myśleć o tym, jak taki typowy klient, co on sobie może pomyśleć o tym projekcie i co zrobić jakby w tym projekcie tak, żeby to wyglądało na jakiś tam właśnie, tak jak przed chwilą wspomniałem, kosmos, bąbelki czy cokolwiek innego. Jasne, a Ty sam najbardziej co lubisz sobie tatuować? Oj, u mnie to zwierzaki. Zwierzaki, Marvel. Ja w ogóle przez chwilę to byłem człowiek Venom w Polsce, bo najwięcej chyba Venomów zrobiłem. W ciągu tygodnia potrafię ich 4-5 nawet zrobić, więc gdzieś tam... No, jak sama widzisz, nawet Spidermana mam na sobie wytatuowanego i gdzieś tam ten Marvel głównie się przewija, ale to zawsze są właśnie kwiaty, roślinność jakaś tam złożona i twarze kobiet i zwierzaki. To jest w sumie główny gdzieś tam mój nurt, w którym No i staram fajnie. się kierunkować. Co pomaga Ci w tatuowaniu? Czy są jakieś takie rzeczy, czy jest jakiś sprzęt, cokolwiek, co sprawia, że Twoja praca jest łatwiejsza? Wiesz, ja jestem skomplikowanym człowiekiem w ogóle i to ja nie mogę powiedzieć tak, że coś mi ułatwia pracę, dlatego że jakbyś na przykład przyszła do mnie do studia, to jestem osobą, która najbardziej marudzi w tym studiu, dlatego że tak, jednego dnia pasuje mi maszyna, drugiego dnia ta maszyna mi nie pasuje, jednego dnia pasuje mi taka igła, innego dnia igła i jeszcze gdzieś tam inna, ale ja nie potrafię jakby takiej jednej drogi znaleźć, która byłaby gdzieś tam odpowiednia. I nawet bym powiedział, że pewne rzeczy mi utrudniają to, bo w momencie, w którym ja dostaję nagle, nie wiem, 5 maszynek gdzieś tam od ludzi, to ja nie wiem, na której maszynie mam pracować, bo wiesz, myślę, że ta jedna zmiana może spowodować, że ten projekt nagle będzie lepiej wygojony, nie wiem, lepiej posadzony, lepiej zrobiony, a finalnie przychodzi mi, nie wiem, 5 klientów po 5 różnych maszynach i wszystko wygląda tak samo. Więc... No tak, to rzeczywiście wtedy trudno podjąć decyzję. To dobrze w takim razie, że u nas kartridży jest bardzo dużo i możesz sobie dostosowywać. Chyba że na kartridże akurat masz swoje ulubione. Swoje mam ulubione, tak. Jakie to są? Wiesz co, niezmiennie w sumie od dłuższego czasu mam zawsze 8RL, 9RS, 13 Softedge Magnum i 15 Softedge Magnum, czasami 19, ale w sumie na takim zestawie pracuję. Czyli te 5 zestawów igieł i możesz zawsze, lecieć w zawsze. I kosmos. mogę wszystko zrobić. Wiesz, tak naprawdę ja nawet małe prace potrafiłem, nie wiem, 15 czy 19 robić, gdzie większość ludzi mi mówiła, że tak się nie da. No, da się. Co lubisz w kartridżach w takim razie? Jakie one muszą być, żeby spełniały? Ostre przede wszystkim. Próbowałem masę igieł tak naprawdę na rynku.
już tutaj nie będę reklamował dokładnie jakie, ale spróbowałem wszystkie generalnie jakie są i tak naprawdę kwadrans z ręką na sercu mi pasuje najbardziej i nie chciałbym tego zmieniać na nic innego, bo są takie, jakie trzeba, sztywne, Bardzo konkretne, wbijają kolor jak trzeba, siedzi po wygojeniu. Sam mam na sobie pracę na kwadronie, więc... No i bardzo dobrze, ja też. Mm. Natomiast wspomniałeś o tych igłach, które lubisz najbardziej. Ja powiedziałam, że jest to jakieś tam 5 zestawów, a to w takim razie jakbyś miał wybrać 5 kolorów, 5 kolorów. którymi zrobiłbyś każdą pracę? Czarny, bo w sumie czarnego najwięcej używam w swoich pracach. Biały, bo tego też jest najwięcej. Pomarańczowy, czerwony i niebieski. I już jesteś w stanie zrobić Myślę, że tak. większość prac. Myślę, że tak. Fantastycznie, w takim razie chciałabym, wiesz, czasami zrobić jakiś taki eksperyment wśród tatuatorów, dać tylko 5 zestawów igieł, 5 kolorów i ciekawe, co by z tego wyszło w zasadzie. No, wiesz co, ja myślę, że wyszłoby na pewno dużo fajnych rzeczy. Patrząc na techniki czy na umiejętności, jakie mamy w naszym kraju, no to myślę, że poprzeczka wysoko byłaby postawiona. Wiedziałeś też, że tatuowanie to nie jest całe Twoje życie, tak? Na zasadzie, że rozgraniczasz swoją pracę od życia prywatnego. W takim razie jak odpoczywasz? Jak jesteś w stanie, wiesz, odpocząć, zrelaksować się po całym takim dniu pełnym pracy i, wiesz, takiego cały czas myślenia kreatywnego? No jeżdżę motorem. Myślę, że to jest wystarczająca gdzieś tam odskocznia od nawału codziennej gdzieś tam pracy, tak? Gdzieś tam staram się od czasu do czasu sobie wyjechać poza miasto i to jest gdzieś tam teraz moja główna taka rzecz. Już mam od roku prawo jazdy, więc teraz będę No jeździł właśnie wszędzie. chciałam o tym powiedzieć, że wspomniałeś, że w sumie długo nie masz, no ale jak sobie wcześniej radziłeś? Nie, wiesz co, no wcześniej to różnie. Byłeś nieszczęśliwy, bo nie jeździłeś na motocyklu? Nie, wiesz, ja jestem szczęśliwym człowiekiem, generalnie ja się staram być szczęśliwym człowiekiem. To nie jest tak, że są rzeczy, które nawarstwiają się i gdzieś tam będę chodził smutny, staram się gdzieś tam tą odskocznię sobie znaleźć, ale aktualnie no jest to motor. No wcześniej, już ciężko jest mi powiedzieć, bo ostatnie tak naprawdę moje, powiedzmy 4 lata, to było takie skakanie ze studia do studia, no bo wtedy, wiesz, pewnie pamiętasz, że gdzieś tam w Gdańsku mieszkałem, sobie kombinowałem konwencje, wyjazdy i tak dalej, no i od 2 lat rozwijam swoje studio, więc tak naprawdę, wiesz, teraz taki pracoholizm mam po prostu na maksa, a powiedzmy ten, nie wiem, rok temu przed prawem jazdy, ja w ogóle nawet o tym nie myślałem, że wiesz, potrzebuję wolne, no bo sorry, nie ma teraz czasu na to, żeby sobie gdzieś tam Tak. kombinować, jeździć, odpoczywać, tylko no trzeba cisnąć, tym bardziej, że mieliśmy sytuację pandemiczną, no i trzeba było to jakoś z głową zrobić przez to, nie? No tak, to był trudny No. czas, ale mam wrażenie, że już mało kto chce do tego czasu wracać. Najlepiej już byśmy wszyscy o tym zapomnieli. Jak to jest, powiedz mi, być sam sobie szefem po tylu latach, kiedy to Ty miałeś szefa nad sobą? Wiesz co, ja nie jestem szefem, nie mogę powiedzieć, że jestem szefem. Ale sam sobie. Sam sobie, no ja byłem typem człowieka całe życie takim, że nie lubiłem się podporządkować. Wiesz, czy pracowałem wcześniej, bo to nie jest tak, że ja tatuowałem od razu, nie? Oczywiście i gdzieś tam to tatuowanie przyszło dosyć szybko, ale wcześniej gdzieś tam na magazynie pracowałem i na ochronie, zawsze miałem szefa i no ciężko było mi, wiesz, tak słuchać ogólnie tego, że mam coś po prostu zrobić i jasne, robiłem, ale gdzieś tam to kłóciło się z moim charakterem, nie? No. Od, myślę, tak naprawdę chyba 7 lat, bo od momentu jak przyszedłem do rock'n'rolla, już jakby miałem działalność swoją, sobie działałem na własny rachunek, to wiesz, no taka wolność, mogę robić co chcę wolne, robię sobie wolne. Chcę pracować, wiesz, 7 dni w tygodniu, no to pracuję 7 dni w tygodniu, nikt tak naprawdę nie mówi mi, ile mam tego robić, więc Jasne, ale masz też tatuatorów w swoim studiu, nie jesteś jedyną osobą, która tatuuje. nie. No i w takim razie jak to jest być, powiedzmy, szefem, tak? Mówisz, że nie jesteś szefem, Nie. ale